Henryk Łapiński to legenda warszawskiego Teatru Ateneum. Ceniony aktor filmowy oraz dubbingowy. Urodził się w Warszawie w roku 1933. Spędzając w mieście cały okres dzieciństwa, okupacji niemieckiej, a także powstania warszawskiego i powojennego okresu szkoły średniej. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi, którą ukończył w roku 1956. Na scenie Teatru Ateneum występuje nieprzerwanie przez ostatnich 61 lat, od momentu zakończenia studiów aż po dzień dzisiejszy. Za wkład do polskiej kultury oraz działalność społeczną i charytatywną odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Srebrnym Medalem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gloria Artis. Poza pracą w swoim macierzystym teatrze, pan Henryk od lat występuje gościnnie na deskach Teatru Polskiego w Warszawie. W samym Ateneum zagrał ponad 100 ról w różnych spektaklach, które reżyserowali m.in. Janusz Warmiński, Aleksander Bardini, Andrzej Wajda, Jerzy Kreczmar, Józef Szajna, Kazimierz Dejmek czy Jerzy Grzegorzewski. Spośród ról filmowych pamięci widowni najbardziej zapadła postać bombardiera Władzia Wachockiego z filmu Jak rozpętałem II wojnę światową. Co? Teraz nie można. Urzędnika Rady Narodowej z Wiosna, panie sierżancie, oraz asystenta dyrektora maszynohurtu w Nie lubię poniedziałku. Signor Rovanelli? Sì, sì. Francesco Rovanelli. Oh, ci scusi tanto per questo ritardo. Dovuto a inconvenienti, il direttore l'attende. Prego, signore, favorisca con me. Prego, prego. Wśród innych epizodów na dużym ekranie warto przypomnieć tu udział w Człowieku z marmuru w reżyserii Andrzeja Wajdy oraz krótkim filmie o zabijaniu w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Jako aktor głosowy wcielił się również w wiele niezapomnianych postaci w audycjach Teatru Polskiego Radia. W świecie dubbingu, ze względu na swoją charakterystyczną, rzec by można pełną olimpijskiego spokoju barwę głosu mędrca, pan Henryk obsadzany był najczęściej w rolach uczonych, magów oraz druidów. Jego najbardziej zapadającą w pamięć kreacją, która przyniosła mu licznych fanów wśród wielu pokoleń młodych Polaków, był druid Panoramix we wszystkich 7 filmach animowanych z cyklu Asterix, na czele z kultowym pierwszym Asterixem Gallem z roku 1967. Asterixie! Jak się masz? Czyś ty oszalał? Nie. Asterixie, czy ty wiesz, gdzie jesteś? Wszedłeś w paszczę lwa. Wiesz przecież, że mnie jako druidowi nic się nie może stać. Asterixem i Kleopatrą z roku 68 oraz 12 pracami Asterixa z roku 76. W Asterixach zagrał z innymi nestorami z serii naszych dokumentów: Włodzimierzem Bednarskim, Włodzimierzem Pressem oraz Andrzejem Gawrońskim. Wcielił się także w postać czarodzieja Homnibusa we wszystkich odcinkach serialu Smurfy. Niezwykłe. Oto przykład, jak z wiekiem nabiera się bystrości i doświadczenia. Żegnajcie, drodzy przyjaciele, życzę powodzenia. Przyda im się, przyda. A po śmierci aktora Cezarego Julskiego w roku 97 także w rolę Pasi Brzucha. Smurfy były też jedyną grą komputerową, w której w roku 2000 użyczył swojego głosu. Pan Henryk, obecnie w wieku 84 lat, nie myśli nawet zwalniać tempa, a oglądać możemy go w aż 3 różnych sztukach na deskach 2 stołecznych teatrów. Są to Dziewice i mężatki Moliera w Teatrze Ateneum, gdzie wciela się w postać śmierci, występując obok m.in. Mariana Opani. Pan poeta przybył.
zaraz wejdzie na pokoje. oraz Król Lir Szekspira i Zemsta Fredry na deskach Teatru Polskiego, gdzie występuje razem z Andrzejem Sewerynem i Danielem Olbrychskim. Henryk Łapiński to człowiek wyjątkowej dobroci i szlachetności, a i aktor wyjątkowy. To też cieszymy się, że możemy przedstawić Państwu historię jego życia. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Henryk Łapiński. Zapraszam również serdecznie do obejrzenia tego filmu. Ja urodziłem się w Warszawie w 1933 roku. Na ulicy Bednarskiej w pobliżu krakowskiego Przedmieścia. Rodzina ojca była związana z przedwojenną operą. Zaprowadzali mnie na przedstawienia nie tylko dziecinne, ale też i operowe, które do dziś pamiętam, bo byłem zabierany również jako taki mały statysta na scenę. W naszej kamienicy były dwie rodziny żydowskie, Weisfeldów i Honigmanów. Jeden krawiec, a drugi szewc. Wszystkie buciki miałem bardzo eleganckie, właśnie szyte przez sąsiada. Poza tym mieszkali ludzie obrządku prawosławnego, więc świąt było bardzo dużo. Święta prawosławne są po naszych świętach, więc zawsze były wszystkie jakieś paschy, kutie, którymi byłem karmiony jako dzieciak. Też muszę mile wspominam i na żydowskiej macysie, ale autentycznej, nie takiej obecnie z delikatesów naszych. To były wielkie płaty bardzo smacznej, właśnie żydowskiej, koszernej macy. Właściwie dzieciństwo mi się skończyło w 1939 roku, gdy zaczęła się okupacja, zdobycie Warszawy. Też doskonale pamiętam właśnie z jednej strony kopanie rowów, szykowanie maseczek przeciwgazowych, a jednocześnie mnóstwo zabaw i takiej euforii, jakiś taki bal na Titaniku, bym dziś powiedział, odbywał się w Warszawie. No i właściwie takie dobre, spokojne i zamożne dzieciństwo się skończyło. No i zaczęła się okupacja. Zostałem zapisany do szkoły i w czasie okupacji doszedłem do 6. klasy. Pamiętam powstanie w getcie warszawskim, bo też z rikoszetem trafiony mój wuj zginął na ulicy Chłodnej czy Leszno, już tego nie pamiętam, bo przecież to był środek miasta, miasto jakoś żyło, a tam przez miesiąc z okładem toczyły się normalne walki pozycyjne, ostrzał ze strony powstańców, ostrzał ze strony niemieckiej. To też właśnie pamiętam, byliśmy zaprzyjaźnieni z tymi dwoma żydowskimi rodzinami i myśmy też, ja nie wiedziałem, co to znaczy. Z dziadkami jeździłem na Powązki dorożką, woziłem z bratem woreczki. Uszyte nie było toreb nylonowych ani innych. Matka szyła ze starych szmat takie woreczki, ładowała w to cebulę, czasami kartofle. I to się wiozło na Powązki, gdzie matka kazała mi kłaść się na grobach. Dziwiło mi to, ale na pewne tematy takie okupacyjne matka nie pozwalała dopytywać, rozmawiać o tym. Ale mnie to korciło i dopiero po latach się dowiedziałem, że przemyt uciekinierów żydowskich odbywał się przez Kirkut. To jest cmentarz, który graniczy z cmentarzem powązkowskim murem. I to trochę makabrycznie opowiadam, ale w ciałach zmarłych Żydów, zabitych, przewożono żywych. I przechowywano, to specjalna organizacja, przechowywano je dzień, dwa w takich wielkich grobach na Powązkach przy murze graniczącym z cmentarzem żydowskim. No to się dowiedziałem dużo później. Między innymi w ten sposób została, ona zresztą opisała o tym Stefania Grodzieńska, którą oklaskiwałem w teatrze. Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie 1 sierpnia, ja wtedy miałem
11 lat. Powstanie właściwie dla mnie się skończyło już 7 sierpnia, bo ta część krakowskiego przedmieścia, to znaczy róg krakowskiego przedmieścia i Bednarskiej, te domy, kościół seminaryjny ojców karmelitów, skwer Hoovera, były już zajęte przez Niemców 7 sierpnia. Wygarnięci tak sukcesywnie oni zbliżali się do Powiśla, gdzie panowała, że tak powiem, właśnie z górnych pięter widać było biało-czerwone flagi na Powiślu. Nas już 7 sierpnia wyciągnięto z domów, ustawili pod murem. Tam krakowskie przedmieście ma takie zagłębienie i pod tym murem i tak ustawiano szeregiem do rozstrzału. Ustawiano też stojaki do karabinów. Jako dzieciak miałem świadomość, że może to moje krótkie życie może się skończyć. Miałem lęk przed bólem. Myśli się kłębiły, czy to będzie bardzo bolało, czy mniej bolało. Przestaliśmy tam chyba do wieczora. Potem Niemcy zaczęli robić taką selekcję, wyrywać grupy ludzi i chyba matka jakoś wyczuła, żeby się wycofywać i dopadliśmy wejścia do seminarium duchownego, gdzie wtedy ja z bratem już byłem po pierwszej komunii, jako ministrant się udzielałem. Tam też miałem frajdę, bo było kółko przez kleryków teatralne prowadzone. W tym seminarium nie tylko ja, matka, brat, ale jeszcze cała gromada ludzi. Ksiądz Wesołowski poupychał nas po różnych pomieszczeniach. To jest duży obiekt, jeśli chodzi, to jest poklasztorny, duży obiekt, sale wykładowe, kaplice, biblioteka ogromna i tam sporo ludzi się przechowało i być może uniknęliśmy śmierci, bo dużo ludzi ginęło właśnie jako osłona tych przegonów przez ulicę Królewską w kierunku Woli, gdzie też rzeczy się działy straszne, bo też potrafili wpaść do seminarium nocą, często po pijanemu, ale ksiądz był na tyle mądry, że wywiesił przy tej furcie od krakowskiego przedmieścia flagę Czerwonego Krzyża. Oczywiście w tej masie mieszkańców ulicy Bednarskiej zdarzała się doktor, dentystka i zrobił taki punkt sanitarny, szpitalny, który nas od tych właśnie agresywnych bojówek niemieckich chronił, bo oni, proszę sobie wyobrazić, sami przychodzili z bolącym zębem na przykład. Pamiętam kilku tych żołnierzy, trzymali się za policzki, rozdziawiali gębę. I tak nam się udało do końca sierpnia przeżyć. Już czuło się zbliżające armie radzieckie. Liczyliśmy każdy dzień, że może nam się uda doczekać, że oni tą Warszawę wyswobodzą. Nie doczekaliśmy się, ale już sytuacja była na tyle ucywilizowana, że Niemcy podstawili ciężarówki i nas przewieźli grupami na dworzec zachodni i z dworca zachodniego to się nazywa Durchlager Pruszków. W tych wielkich halach kolejowych następna selekcja. Jedni na roboty do Niemiec. Też tam były rzeczy dramatyczne, rozdzielanie rodzin, prawda? I kilka dni właśnie w tym Durchlager Pruszków przesiedzieliśmy. Potem stanęliśmy przed jakąś komisją lekarską i zapakowano nas nie wiadomo gdzie, oczywiście do wagonu towarowego, nawet nie zadaszonego. I myśmy tak obserwowali, gdzie nas wywożą. Ale jak minęliśmy Koluszki, to okazało się, że nie do Reichu, bo Łódź była już Reichem,
natomiast Litzmannstadt. Jak minęliśmy Koluszki, zorientowaliśmy się, że nas w głąb guberni wiozą. I tak wylądowaliśmy najpierw w Gorzkowice, a stamtąd furmankami do takiej wsi, która się nazywała Kettlin. To była kolonia niemiecka. Niemcy wykupywali ziemię również przed wojną. To przeważnie biedni Niemcy. Trafiliśmy na jakiegoś takiego baora sympatycznego, mówiący trochę po polsku. Dał nam lepszą izbę niż mieszkał z córką i tak doczekaliśmy stycznia. W styczniu przyszedł rosyjski front. Nasz gospodarz dostał rozkaz ewakuowania. Wyjechał, ale nie dojechał daleko. Następnego dnia wrócił, bo już nie mógł się przebić dalej w swoje te rdzenne niemieckie strony. Wrócił na swoje gospodarstwo. No i tutaj moja matka się odwdzięczyła, że kiedy te pierwsze linie frontu rosyjskiego, a właściwie azjatyckiego, bo zapamiętałem, że ci żołnierze byli urody nieeuropejskiej, skośnoocy, niscy, krępi, no to byli Tadżycy, Kazachowie z tych republik ówczesnych radzieckich. Oczywiście byli agresywni, przeważnie pijani. No matka tłumaczyła, że to jest dobry gospodarz, że dobrze nas traktował. Nasza obecność uratowała życie temu niemieckiemu gospodarzowi. No ale też zapamiętałem, że zapytali matkę, skąd zna dobrze język rosyjski. Matka mówi, że kończyła gimnazjum jeszcze pod zaborem rosyjskim, przed I wojną światową. No, a teraz to warszawiacy z powstania. No więc skwitowali tą matki opowieść. O, wy torze bandyci. Więc też nas tak przywitano niezbyt entuzjastycznie. No ale krzywdy nie zrobili. Po czym tak gdzieś jeszcze tam koczowaliśmy do marca. A już wiosna przyszła i tu już zaczęła się jakaś formować władza. Też przyszedł jakiś z nowych tych urzędów polskich. Zapytał, czy chcemy wracać. Myśmy powiedzieli w każdej chwili. No i też podrzucili nas do Radomska na stację kolejową. Pociąg też składał się tam może z 2 wagonów osobowych, reszta była to wagony towarowe. Dotarliśmy do Warszawy. No też wędrówka przez Warszawę była bardzo smutna. Dotarliśmy już był zbudowany most wysokowodny, drewniany, bo mieliśmy ciotkę na Pradze, na ulicy Targowej. Duże mieszkanie takie, bo to kamienica, taka czynszówka. I tak wróciłem do Warszawy, gdzie skończyłem na Pradze szkołę powszechną, bo mi brakowało końcówki. I po 7 klasie zdałem do gimnazjum i liceum, bo wtedy było to wszystko w Kupce. I dobrze trafiłem. W gimnazjum była wspaniała biblioteka przedwojenna, która też ocalała. W auli dużej, takiej widowiskowej, była również scena i było kółko dramatyczne. Prowadził je Tadek Janczar, Wojtek Zagórski, aktor i Stenia Kornacka. No więc frajda nieprawdopodobna. Druga frajda, że kadra profesorska przedwojenna. Już niestety łaciny nie uczono, przymus języka rosyjskiego. Już pewne lektury były wycofane. A co wycofane, co zakazane, to było bardzo ciekawe i wtedy dorwałem się do mistycznego słowackiego, do wyspiańskiego, bo to były autorzy, którzy dla teatru pisali i to mnie kręciło. I te lektury pozaliczałem bardzo wcześnie. Przydały mi się na studia już w Łodzi.
I tak dobrnąłem do matury, jakieś przedstawienie pełnospektaklowe daliśmy. Oczywiście, a jeszcze wspomnę ciekawostkę, miałem kolegów. Było dużo klas maturalnych, roczniki były opóźnione przez wojnę. Ja miałem kolegów zdających ze mną maturę 20-latków. Tam na Pradze czułem się bardzo bezpieczny, bo takich właśnie kolegów jak miałem, jak szedłem ulicą, to było bardzo fajnie z nimi przyjaźnić się. Zaczęły się potem nabory na uczelnię. Matka nadal była bardzo niezadowolona z wyboru mojego. To znaczy, że składałem papiery do szkoły teatralnej. Przeniosła je na uniwersytet, na polonistykę. No, jak się zorientowałem, że papiery są na polonistyce, pełna histeria. Matka machnęła ręką. Na ulicę Reja zaniosłem te papiery. Wyznaczono mi datę egzaminu. Pamiętam w komisji Zelwerowicza, Jana Kreczmara, panią Małynicz, która pomidorem częstowała Zelwerowicza. Kawałek prozy wysłuchali, nie przerywając, ale w swoje ręce potem profesor Popiół. To był foniatra, który zajmował się wadami dykcji, a miałem duże wady dykcji, bo miałem takie gwarowe zmiękczenia, wychowując się na Pradze. Mówię Pragie na przykład, inne rzeczy. No i oblał mnie. Ale coś musiało zaiskrzyć między mną a panem Zelwerowiczem, że kiedy zgłosiłem się po odbiór papierów do sekretariatu, no po egzemplarz matury, świadectwo urodzenia i tak dalej, sekretarka mi powiedziała, że dziekan Zelwerowicz prosi, żebym do niego się zgłosił do mieszkania. Zdziwiło mnie to. Mieszkał w Alei Szucha. Ale u mnie w życiu to wszystko było dosyć skomplikowane, niemalże urodzenia. I kiedy przyszedłem, to już był 3 wrzesień. Wszedłem i już nie mogłem wyjść przez 2 dni. Ówczesna żona Zelwerowicza, pani Maryna, nie aktorka, karmiła mnie. Spałem na podłodze, ale dla młodego chłopaka to żaden. No i miałem taki osobisty kontakt z wielkim Zelwerowiczem. Nawet takie zdjęcie mi ofiarował z podpisem. I to ładnie już podpisał jakoś, bo napisał koledze Łapińskiemu. Ponieważ Aleksander Zelwerowicz dostrzegł w młodym Łapińskim niewątpliwy talent aktorski, zasugerował mu, żeby spróbował zdawać po raz kolejny, jeszcze w tym samym roku, tym razem na łódzki wydział aktorski. Zelwerowicz wiedział, że w Łodzi ustalono dodatkowy, jesienny termin egzaminów. To też wysłał tam Łapińskiego z zapieczętowaną kopertą, w której znajdowała się opinia na jego temat dla rektora łódzkiej szkoły. Henryk miał wtedy bardzo grzeszne myśli, aby tę kopertę otworzyć, jednak nie ośmielił się. Po udanym występie przed komisją zaproszono go na egzamin teoretyczny, który miał się odbyć następnego dnia. Łapińskiego nie było stać na nocleg w hotelu, to też kupił bilet na Świecznik Miseta w łódzkim teatrze, a po skończonym przedstawieniu postanowił przesiedzieć do rana na dworcu Łódź-Kaliska. Emocje musiały go bardzo zmęczyć, bo przysnął i obudziła go nad ranem milicja. Ta, nie chcąc dać wiary tłumaczeniom o egzaminach na studia, a był to już w końcu październik, postanowiła eskortować młodzieńca aż do sali egzaminacyjnej. Po zaliczeniu egzaminu teoretycznego indeks Wydziału Aktorskiego miał już w kieszeni. Bardzo mile wspominam i Łódź, i łódzką szkołę teatralną wtedy, ale byliśmy już wtedy w takiej symbiozie, we współpracy ze szkołą filmową, gdzie było pełno wspaniałych nazwisk w tych latach, co ja studiowałem w szkole filmowej. Studiował Roman Polański, Morgenstern i wiele innych świetnych filmowców, operatorów, dźwiękowców. Także te kontakty do dziś pamiętam, mile wspominam.
Wydział Aktorski miał pomieszczenia w Pałacyku Poznańskim z pięknym ogrodem na ulicy Gdańskiej. Górne piętra konserwatorium zajmowało, a myśmy na parterze. Była też tam prawie profesjonalna scena, wybudowana już specjalnie dla nas, piękny ogród. Też bardzo mile wspominam. O, matczysko surową ręką wychowywała mnie i brata, a tam poczułem właśnie taką studencką swobodę. I to też właśnie na konto moich wspomnień łódzkich. 2 lutego roku 1956 na zakończenie studiów w Łodzi odbyło się przedstawienie dyplomowe studentów Wydziału Aktorskiego na deskach Teatru Powszechnego w Łodzi. Jednym z gości na widowni był Janusz Warmiński, dyrektor warszawskiego teatru Ateneum. Niedługo potem Henryk dostaje propozycję współpracy, a już 1 lipca tego samego roku podpisuje swoją pierwszą umowę o pracę. Henryk pozostaje w Ateneum przez kolejne 62 lata, w którym to Ateneum jest prawdziwym ewenementem. Pracuje do dnia dzisiejszego. Miałem szczęście zagrać naprawdę w wielkich przedstawieniach. Pierwsze sezony moje w Ateneum obfitowały w świetne premiery. Pierwszym wyjazdem z Teatrem Ateneum zagranicznym był wyjazd do Paryża. Bardzo taki znaczący na festiwal, to się nazywało Théâtre des Nations. Byliśmy zaproszeni z 2 przedstawieniami, to był Kram z piosenkami i Ryszard III Szekspira. W Paryżu wszyscyśmy się dobrze czuli, bo byliśmy taką gromadą zaprzyjaźnioną. Razem się trzymaliśmy z Andrzejem Gawrońskim, z Marianem Kociniakiem, z Romkiem Wilhelmi. To nie tylko świetni aktorzy, ale też świetni koledzy. Urodzony? Tak. Kiedy? No nie pamiętam, byłem wtedy bardzo malutki. Ojciec? Niestety był do tego niezbędny. Odpowiadać na pytania. Zamieszkały. Grenoble. Udaje się? Na ogół tak, a pan? Nie, ja się pana pytam. No wie pan, różnie bywa, raz gorzej, raz lepiej, nie narzekam. Pana pytam, dokąd się udaje. Do skutku. Brawo! Sierota! Panie, Panie? sprawa jest bardzo poważna. W pokoju obok został zasztyletowany człowiek. Przerwijcie śledztwo! Wiem, to jest morderca! To! Autor! Mile wspominam swoją rolę w sztuce Czytadło. Dostałem rolę barmana, ale barmana w Szczękach, bo pierwsze lata tych zmian ustrojowych u nas spowodowały eksplozję ulicznego handlu i scenograf nam wybudował rząd szczęk. Szczęki to były kioski takie otwierane. Ja dostałem do obsługi takie szczęki, które były takim mini barem alkoholowym. Ucieszyłem się z tego, bo tam od razu widziałem różne profity. Ładnie całe wnętrze było zaaranżowane, były neony i rząd butelek były różnych. No wymyśliłem sobie, że obsługuję kolegów z pierwszego planu. Kolegom to się też podobało. Miałem sporą frekwencję. Na którymś przedstawieniu rekwizytor, który mnie bardzo lubił, nalał mi odrobinę alkoholu w butelkę, tak w prezencie. No i ja w trakcie właśnie przedstawienia, w trakcie tej swojej roli nalałem sobie kieliszeczek, wypiłem, posmakowało mi to, więc potem chciałem się zrewanżować kolegom swoim, którzy właśnie grali moich klientów. Więc na którymś przedstawieniu ja już nalałem do buteleczki i zaserwowałem. Pierwsza podeszła Małgosia Pieczyńska, nalałem jej, wypiła, uśmiechnęła się, no i poszła dalej grać swoją rolę, ale powiedziała też innym osobom i nagle miałem kolejkę przed swoimi szczękami. No i ugościłem następną koleżankę, bardzo dobrą aktorkę, nazwisko pominę, której nalałem, która też wypiła.
znalazłem się w raporcie Uispicienta i miałem rozmowę z dyrektorem, żebym tego nie robił. Smutno mi się zrobiło, bo chciałem zrobić przyjemność i to było naprawdę niewinne. Te ilości, które serwowałem, były aptekarskie, minimalne, ale no niestety jako zdyscyplinowany aktor musiałem zrezygnować z tego. No ale to się odbiło też, że koledzy podchodzili i jak im serwowałem herbatę, no to już w ogóle wdzięczności w oczach nie widziałem, a wręcz pomruki jakieś złośliwe rozlegały się pod moim adresem. Murowanej piwnicy tańcowali. Śpiewać, śpiewać! O rety, czyta se komunikaty z gazety. Wtem ktoś rywnowany złotą niebieskiego zwyczaju. Ja usunę ten słup, ale będziecie kopać dalej, jasne? No, dziwić się i trudno, człowiek światowy. No. Wiadomo, z Warszawy. Achtung! Dołek to były dekoracje na hali, przekrojony tunel. I mało tego, tam asystent Chmielewskiego sypał piasek jeszcze, bo tam jest tak, że zatrzymujemy się, tak, bo tam się osuwa ten piasek, to rzeczywiście, gdyby kamera pokazała te bebechy filmowe, to też byłoby uciechy, co nie. No a anegdota polega na tym, że ja pomimo właśnie tych kontaktów z operą fałszuję. I no tutaj mam kłopoty z intonacją, ale to się wiąże z filmem. I tam śpiewamy z Talarczykiem, żeby zagłuszyć to walenie kociniaka w ten słup wartowniczy. My śpiewamy coś tam, coś tak o aniołkach. Also ihr wollt nicht singen, a? Nie. Oj rety, oj rety. Wtem ktoś rybnął w bramę złotą, święty Piotr się pyta, kto to. Myśmy to kilka razy musieli powtórzyć, bo ja straszliwie fałszowałem. Oczywiście tam żołnierz taki ciurowaty jak ja miał prawo, ale słuchajcie, to w dużej hali tam na Łąkowej kręciliśmy i nagle cała ekipa, a tych wszystkich było reflektorów bardzo dużo. Oni zaczęli z nami śpiewać o rety. Jak jeszcze raz to oni powtarzali o rety. Tę bandę, co się tak do nieba pchają na grandę, na grandę. No i bardzo się zawstydziłem wtedy, właśnie, że przeze mnie. A oni mieli ubaw i zaczęli nas no po prostu przedrzeźniać. Jest tak, że... Alarm! Alarm! Hilfe! Der Tod bricht ein! Hilfe! Gdy sen Bożym Piotrusia zagląkali żołnierze, tańczyli żołnierze. Ale u Chmielewskiego na planie było bardzo, bardzo sympatycznie, bardzo. On dbał i dlatego może taki tam był duch komediowy. To samo w Poniedziałku. Tam myśmy się sami bawili tym, że to właśnie jego talent, jego jest, może on słyszy nas tam teraz, słuchajcie, że to było radosne wszystko, tak. A tłumy były, słuchajcie, to były duże plany, opanować to wszystko. Swoją przygodę z udzielaniem głosu pan Henryk rozpoczyna jeszcze w latach 50. w Teatrze Polskiego Radia. Niedługo później zostaje zaproszony do współpracy przez Zofię Aleksandrowicz, niekwestionowaną matkę polskiego dubbingu, i zaczyna udzielać głosu w produkcjach filmowych oraz serialach animowanych. Pracę w dubbingu zawdzięczam Zofii Aleksandrowicz. To już był chyba 3. sezon mojej pracy w Teatrze Ateneum.
Ale dlaczego tak polubiłem tę pracę? Bo się spotykało ze znakomitymi aktorami. Początki dubbingu to miałem zaszczyt, dosłownie podkreślę, miałem zaszczyt stać z Danusią Szaflarską, z panią Zofią Mrozowską, z Aleksandrem Bardinim, moim dyrektorem w pewnym okresie, z Janem Kreczmarem, z Cześkiem Wołejko, z całą plejadą znakomitych aktorów, nie mówiąc o swoich rówieśnikach. To była wielka frajda. Były trudności techniczne, grało się na jeden mikrofon, trzeba było do tego mikrofonu i szyję wyciągać i trochę się poprzepychać, ale atmosfera studia była znakomita i szkoda, że to jakoś przeminęło. Ale w pamięci mojej to są naprawdę piękne lata i piękne prace. Wielu dubbingów nie tylko nie wstydzę się, ale nimi się nawet bym chwalił. Oto waży magiczny napój, który każdego, kto go wypije, czyni silnym i niezwyciężonym, ale tylko na jakiś czas. To reżyserowała pani Biedrzycka. Szalenie kulturalna była. To też to był wersal u niej w czasie nagrań. Jaki jest przepis na ten napój? Napój ten istnieje od niepamiętnych czasów, a przepis na niego przekazują sobie ustnie kolejne pokolenia druidów. Mogę wam powiedzieć, że jego ważnymi składnikami są jemioła i szyjki rakowe. Szyjki nadają im walory smakowe. Tych Asterixów jest bardzo dużo i przez aktorów grane i rysowane te Asterixy przeróżne były, ale ten pierwszy był chyba najlepszy w moim przekonaniu. Najlepszy, najciekawszy. Mogę dostać troszeczkę? Nie, nawet jednej kropelki. Jako niemowlę wpadłeś do kadzi z tym napojem i jego magiczna moc działa do dziś. Chyba nie chcesz być jeszcze większy. Myśmy może go jeszcze tak nie doceniali, bo potem poszło tak właśnie remake taki, że tych Asterixów namnożyło się jakoś, ale ten pierwszy był chyba najfajniejszy, najdowcipniejszy i takim go zapamiętałem, ale nie powtarzają. Też nie wiadomo, czy kopii nie ma, czy pieniędzy na kopię nie ma. Dubbing Asterixa zapamiętałem również z uwagi na świetnych kolegów, moich partnerów, nieżyjących już niestety, Janka Prochyrę i Ryśka Nawrockiego. Pasi brzucha robiłem, nawet jakieś pochwały zebrałem za tego pasi brzucha, a miałem to na karku taki dyskomfort, że już nieżyjący kolega i taką miałem fajną scenę, że on jest pasi brzuch zakochany, bo tam właśnie się umizguje, że mówi, że on piersi miała takie melony, to nie piersi, to były melony. To mnie strasznie bawiło. Poza tym, słuchajcie panowie, że to filmy, te kreskówki były fajne. To potem przyszły niestety te japońskie potwory różne takie i to trudne były do podłożenia i nieciekawe, no po prostu dla nas, no nie bawiły nas. A jeszcze miałem ulubioną rolę słonia. Nazywał się Pompadour. To Babar Król Słoni, taki serial był. I tam grałem takiego, tam to Andrzej Tomecki chyba dużą rolę grał jednego z tych ojców słoni. Ona jest taka niedostępna w tym swoim pancerzu, z którym się nie rozstaje. Trzeba użyć wielu zabiegów, by przekonać królewską parę żółwi do naszej sprawy. Będziemy musieli rozłożyć czerwony dywan. Tego Pompadoura, który był takim angielskim takim mistrzem ceremonii, strasznie elegancki. Potem jakaś wojna z małpami tam jest. Obecnie jestem człowiekiem spełnionym. Pracuję nadal, pomimo emerytury. Mam pół etatu w Teatrze Ateneum. Gościnnie gram w Teatrze Polskim. Dużo wyjazdów z teatrem przeżyłem. Mam nadzieję, że może jeszcze przeżyję. I państwo, którzy
oglądacie ten film, serdecznie zapraszam do Ateneum, do Teatru Polskiego. To są dobre teatry i zapraszam na dobre przedstawienia. Jest mi niezmiernie miło, że młodzi ludzie, filmowcy, odnaleźli starego aktora, który nazywa się Łapiński i w bardzo fajnej atmosferze koleżeńskiej z nimi mi się współpracowało. Zawsze miałem jakiś pozytywny stosunek do młodzieży. Żeby w takim projekcie młodzieżowym, studenckim opowiedzieć o wielu latach swojej pracy w teatrze, w filmie, w dubbingu. Jestem im za to wdzięczny, bo cieszy mnie, że tyle entuzjazmu i fachowości podkreślam, jest w nich i to się czuje i będę tę przygodę w swoim życiu zawodowym bardzo mile wspominam i dlatego chcę tu do mikrofonu, do kamery powiedzieć im serdeczne dziękuję. Było mi bardzo miło spotkać się z Państwem i do zobaczenia, do usłyszenia w dziejach Korinis. Reżyseria Piotr Czołnowski. Zdjęcia Lechosław Czołnowski, Zbigniew Hałatek. Muzyka Cezary Wnuk. Za współpracę przy realizacji podziękowania dla Filmoteki Narodowej, podziękowania dla studia F7, studia Głos Lektora oraz Huberta Chłopickiego. Czytał Krzysztof Gosztyła. Montaż Witold Durzyński. Dźwięk Małgorzata Czuro. Dodatkowe zdjęcia Jakub Zięba. Dodatkowy montaż Michał Greni. Transport Mateusz Śledzik, Andrzej Parafiniuk. Grafika Darko Sojewicz.